Mieszkam w Brazylii od 3 lat i żyje mi się tutaj na tyle dobrze, że nie planuję wrócić do Polski. I dzisiaj opowiem Wam o 9 powodach, dla których wolę Brazylię od Polski. Na pierwszy powód chyba nigdy byście sami nie wpadli, nie mieszkając tutaj. Bo Brazylia generalnie, i słusznie, kojarzy się z krajem głośnym, z otwartymi ludźmi, rozmawiającymi ze sobą, samba na ulicach i tak dalej. No jest w tym bardzo dużo prawdy, ale równocześnie tutaj jest raj dla introwertyków. Ja co prawda nie uważam się za jakąś ekstremalną introwertyczkę, bardziej ambiwertyczkę, czyli zależnie od sytuacji, ale właśnie, ja na przykład nie cierpię dzwonić. Nienawidzę załatwiania spraw face to face w urzędach i tak dalej. I tutaj pod tym kątem jest cudownie, dlatego że wszystko da się załatwić przez WhatsApp. Wszystko. Mogę umówić sobie wizytę u fryzjera, mogę sobie umówić wizytę u lekarza. Ostatnio na przykład zamawiałam poprawki u krawcowej. Wszystko przez WhatsApp. Nawet słuchajcie, da się zrobić zakupy przez WhatsApp. Praktycznie każdy biznes ma numer na WhatsAppie, na którym wszystko załatwicie. Możecie też oczywiście załatwiać wszystko online, nie ma problemu. Na przykład takie rzeczy jak wizyty w urzędach i tak dalej, też jest tutaj wszystko scyfryzowane. Może nie aż tak jak w Polsce, to znaczy może ten poziom tych usług internetowych jest trochę niższy niż w Polsce, ale niemniej jednak da się wszystko załatwić online. Dla mnie to też jest ogromny plus, dlatego że mój portugalski jest okej, na takim poziomie, że się dogadam, no ale wiadomo, że znacznie trudniej jest dzwonić. I używając WhatsAppa mam to z głowy, bo mogę sobie wszystko też przetłumaczyć, więc jest znacznie łatwiej. Kolejny punkt dotyczy trochę tego, o czym powiedziałam teraz. Ale zanim do niego przejdziemy, to pokażę Wam tu jedną oburzającą rzecz. Osiedle zrobiło tutaj takie ogrodzenie wokół nory, którą wykopała sowa Pójdźka tam widoczna. Pewnie po to, żeby natrętni youtuberzy nie robili house touru z sowiej nory. Naprawdę, do czego to doszło, żeby tak prześladować youtuberów? Kolejny powód to coś, na co nie zwracałam za bardzo uwagi mieszkając w Polsce, ale po przeprowadzce do Brazylii zdałam sobie sprawę, jakie to ma ogromne znaczenie. W Polsce słychać głosy narzekania na to, że kiedy mamy święta, to zamiast świętować, my się umartwiamy. Jest generalnie patos i martyrologia. A tymczasem brazylijskie święta, no to są prawdziwe święta. To znaczy ludzie wychodzą na ulicę, tańczą, śpiewają, przybierają się i cały kraj bierze w tym udział. Weźmy sobie chociażby najpopularniejszy karnawał, który nie dość, że trwa bardzo długo, to odbywa się nie tylko w Rio, tylko w całym kraju. I dosłownie wtedy na ulicach możecie zobaczyć absolutnie cały przekrój społeczeństwa, łącznie ze starszymi osobami, które też się przebierają, tańczą i śpiewają. Wszyscy biorą w tym udział, wszyscy są szczęśliwi, radośni i to się udziela, moi drodzy, to się udziela. Owszem, są osoby, które nie przypadają na przykład za karnawałem czy za jakimiś innymi świętami i wolą na przykład w tym czasie wyjechać gdzieś w naturę, gdzie jest cicho. Jasne, że tak, ale chodzi o to, że nagle cały kraj jest po prostu radosny i to jest naprawdę zaraźliwe. I takich świąt jest oczywiście więcej, bo Brazylijczycy znajdą każdą okazję do świętowania, naprawdę nie przypuszczą żadnej. I na przykład Festa Junina, które są w czerwcu, mimo że teoretycznie one powinny trwać jakoś przez 3 weekendy, to właściwie trwają przez wszystkie weekendy, a potem oni je przedłużają na Festa Julina w lipcu i Augustina w sierpniu. Więc tak, podejście do tego jest zupełnie inne i naprawdę czuć to nawet, powiedziałabym, że na co dzień. I to jak Brazylijczycy są weseli i cieszą się życiem, to widać nie tylko w święta, ale ludzie dosłownie śpiewają idąc po ulicy. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce, że idziecie sobie na przykład w centrum Warszawy czy Krakowa po ulicy, po zatłoczonej ulicy, a z naprzeciwka Was idzie Wasz kolega z pracy i śpiewa sobie na głos. Tak po prostu na głos, nie że tam pod nosem sobie coś mruczy, tylko po prostu śpiewa. I co? I ludzie się ewentualnie do niego przyłączą albo sami zaczną tańczyć, ale nikt się na pewno na niego głupio nie popatrzy. Tak tutaj właśnie jest.
Z tym punktem wiąże się też kolejny i to jest znowu coś, z czego sobie nie do końca zdawałam sprawę, zanim się nie przeprowadziłam. Być może osoby, które mieszkają też za granicą i mnie oglądają, się pod tym podpiszą. W każdym razie, jak mieszkacie całe życie w jednym kraju, to wydaje się Wam, że pewne zachowania są jakąś taką normą społeczną, ogólnoświatową, a wcale nie są. I właśnie o tej normie powiem, a mianowicie idąc w Polsce ulicą albo będąc w tramwaju, czy generalnie w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej, raz na jakiś czas zdarzyło mi się, że inna osoba naprzeciwko mnie mierzyła mnie wzrokiem. I ja nigdy nie wiedziałam, o co chodzi. Czy ja mam coś na twarzy, czy coś, nie wiem, źle ubrałam bluzkę tył naprzód, czy może coś jej się spodobało, na przykład, nie wiem, moje buty, nie wiem. W każdym razie zdarzało się to dość często i wydawało mi się, że ludzkość po prostu tak ma. Ale nie, ludzkość tak nie ma, bo Brazylijczycy nigdy tego nie robią. I jak mieszkam tutaj od 3 lat, to ani razu nie zdarzyło mi się, żeby ktoś zmierzył mnie wzrokiem od stóp do głów. I myślę, że wynika to z tego, że Brazylijczycy mają bardzo dużą akceptację społeczną do tego, jaki jesteś, jak się ubierasz i co robisz. I widać to bardzo na ulicach, bo co prawda Brazylijczycy ubierają się bardzo gustownie i naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się ich styl, ale od czasu do czasu można zobaczyć kogoś ubranego w jakiś nietypowy sposób i nikt nie ma z tym żadnego problemu. I ja wiem, że mi powiecie, że w Polsce też się ubieracie dokładnie tak, jak chcecie i macie w nosie to, co inni myślą. I ja też tak miałam, ale powiem Wam, że to uczucie tutaj jest zupełnie inne i bardzo takie wyzwalające, że macie 100% pewność, że nieważne co ubierzecie, nikt Wam niczego nie powie, nikt Was nie będzie mierzył wzrokiem, po prostu możecie być sobą. I to jest naprawdę super. Kolejne 2 punkty to będzie coś, na co na pewno czekaliście, czyli pogoda i natura. Ale nie w takim aspekcie, jak Wam się wydaje. Jeżeli chodzi o przyrodę, no to oczywiście spodziewałam się, że w Brazylii ona będzie bardziej bujna niż w Polsce. I mimo, że tęsknię za polskim lasem, no to w Brazylii ta bioróżnorodność jest ogromna. Ale nie spodziewałam się, że aż taka. Więc codziennie się czymś zachwycam. Dosłownie, codziennie, od 3 lat. Za każdym razem, jak wyjdę na spacer, to odkrywam coś nowego. No to jest po prostu niesamowite, bo za każdym razem albo kwitnie jakieś nowe drzewo, albo znajdę jakąś roślinę, albo trafi się jakieś zwierzę. Na przykład niebieskie ptaki, które ni stąd, ni zowąd siadają na drzewie nade mną. Więc pod tym kątem ja się tutaj czuję jak dziecko na placu zabaw. I co mnie tutaj chyba najbardziej zaskoczyło, to jak spektakularne są zachody słońca. Pierwszy zachód słońca, jaki tutaj zobaczyłam, zwalił mnie z nóg. I ja myślałam, że to jest jakiś wyjątkowy zachód słońca, że po prostu akurat tego dnia na mój przyjazd do Brazylii był tak piękny. Nie, one tutaj są takie praktycznie codziennie. I jak mieszkaliśmy w mieszkaniu, które miało widok akurat w tamtą stronę, to ja dosłownie codziennie oglądałam zachody słońca. No aż szkoda mi ich było nie podziwiać, bo za każdym razem jak nie zobaczyłam zachodu słońca, to czułam, że coś przegapiłam. Kolejny punkt to pogoda. Jak widzicie na moich vlogach, przez cały rok jest ciepło. I to bardzo wpływa na życie. Zdecydowanie bardziej wolę mieszkać w kraju, w którym jest ciepło i słonecznie, niż męczyć się z zimą. Nie cierpię zimy, zwłaszcza tego, jak się robi ciemno szybko. Ale nie miałam pojęcia, pod jakim kątem to wpłynie na moje funkcjonowanie. Bo okazuje się, że dzięki temu, że przez cały rok jest ciepło, ja w ogóle nie muszę planować, patrząc się na pogodę. Więc ja na przykład nie sprawdzam prognozy pogody, bo jedyne, co się tutaj może wydarzyć, no to deszcz. Ale deszcz zwykle trwa bardzo krótko i raz dziennie po południu. A jak nie wezmę parasola, no to i tak się nic nie stanie, bo jest cały czas ciepło, więc nawet jak mnie zleje, no to trudno. I najbardziej to widać, kiedy planujemy wakacje. I teraz przykład. Otóż pewnej parze pospały się plany na weekend. Mieli już zrobioną rezerwację w bardzo fajnym hotelu, w naturze, 2-3 godziny drogi od stolicy i w związku z tym sprzedawali te noclegi dużo taniej. Postanowiliśmy z Brunem skorzystać z okazji. Kupiliśmy te noclegi, ale jak dojechaliśmy na miejsce, to się rozpadało. I moi drodzy, tak jak mówiłam, tutaj pada przez godzinę dziennie może, zwykle i tak pada w nocy, a nie w dzień.
ale raz na jakiś czas, mniej więcej 2 razy w roku, zdarzy się kilka takich dni, kiedy pada non-stop. I my akurat trafiliśmy sobie na te dni. Ale ponieważ ta pogoda jest tutaj tak cudowna, to nawet ona nie była w stanie przeszkodzić nam w odpoczynku. Więc tak, mając cały rok ciepło, całe Twoje życie się zmienia. Bo ani nie musisz planować pod kątem pogody, ani nawet nie musisz myśleć, w co się ubrać. Bo wiesz, że jak ubierzesz shorty i koszulkę, to na pewno będzie ok. Dobra pogoda bierze się stąd, że stolica, w której mieszkam, leży dość blisko równika. I to ma wpływ na kolejny punkt, czyli długość trwania dnia i nocy. Przez cały rok dzień i noc trwają prawie porówno, czyli po 12 godzin. Najkrótszy dzień w roku w Brasylii trwa około 11 godzin. I jaki to ma na mnie wpływ? Ogromny, bo dzięki temu wyregulował mi się bardzo rytm dobowy. I ja teraz zasypiam i budzę się w tych samych porach sama z siebie. I ja nigdy nie miałam depresji zimowej, ale nie oszukujmy się, że to wpływa trochę na każdego. Więc brak tej ciemności w zimie też zmienia życie. I wiecie, czego tutaj nie ma? Zmiany czasu. Wiem, że Unia Europejska pracuje nad zniesieniem zmiany czasu, ale chyba to jeszcze potrwa, bo przekładają ciągle z jednego roku na drugi. A tutaj zmiany czasu nie ma już, zdaje się, od kilku lat. W każdym razie od kiedy się tutaj przeprowadziłam, to na pewno jej nie ma. Nie ma reorganizacji całego życia co pół roku, przyzwyczajania się do nowych godzin wstawania czy kładzenia się spać. I koniec z fundowaniem sobie małego jetlagu co pół roku. Tak więc marszałek poleca. Na początku mówiłam Wam, że Brazylijczycy są bardzo otwarci i wyluzowani. I to ma wpływ też na to, jak zachowują się na co dzień. I dlatego przyjeżdżając tutaj z Polski albo też z innego kraju, możecie doznać szoku kulturowego, dlatego że Brazylijczycy są niesamowicie mili. Będą Was zagadywać na ulicy, mówić dzień dobry, uśmiechać się. Na początku było mi z tym dziwnie, bo w Polsce takie rzeczy się nie zdarzały. Ale z czasem, jak nauczyłam się lepiej portugalskiego i przyzwyczaiłam się do tego, jacy tutaj ludzie są, to zdecydowanie bardziej odpowiada mi to niż lekka gburowatość i polski uśmiech. I wydaje mi się, że Polacy z roku na rok są też coraz bardziej mili dla siebie i ludzie na ulicy. I zagadanie kogoś w komunikacji miejskiej czy na przystanku autobusowym robi się coraz powszechniejsze, ale jednak gdzie Rzym, gdzie Krym. Bo w Brazylii prawie za każdym razem, jak tylko wyjdę z domu, zdarzy mi się, że ktoś zagada mnie w sklepie, tak zupełnie spontanicznie. Na przykład stoję przy bułkach i jej pani mówi do mnie: te bułki kupiłam wczoraj, bardzo dobre są, tak wiecie. Ni stąd, ni zowąd. W Polsce takie sytuacje mi się nie zdarzały, albo zdarzały się wyjątkowo rzadko. I na początku to było dla mnie dziwne, ale teraz jak się przyzwyczaiłam, to chyba będę za tym tęsknić. Nie wiem, tutaj czuję się jakąś taką lekkość w kontaktach międzyludzkich. I ostatnia rzecz, ale wcale nie najmniej ważna, to coś, co mnie w Polsce mega wkurzało. Jak wiecie, dość dużo spaceruję. I po prostu nie mogłam znieść tego, że idąc chodnikiem, ktoś mnie wyprzedza i pali. I leci cały ten dym na mnie. Albo siądę sobie w ogródku restauracji i oczywiście dookoła wszyscy palą. Cieszę się, że przynajmniej już nie można palić w restauracjach i barach, bo jeszcze pamiętam te czasy, kiedy można było i to było naprawdę nie do zniesienia. A w Brazylii, mimo tego, że papierosy są dużo tańsze niż w Polsce i kiedyś paliło tutaj bardzo dużo osób, to programy społeczne doprowadziły do tego, że nie pali prawie nikt. I spotkanie na ulicy kogoś, kto pali, jest mega rzadkością. A teraz niestety, jak już wiecie, bo wspominałam o tym jakieś 2000 razy, przeprowadzamy się niedługo do innego kraju. I niestety w tym kraju problem z paleniem jest trochę większy niż w Polsce, więc nie wiem, jak się będę w stanie do tego znowu przyzwyczaić. Znaczy, nie będę. Nie przyzwyczaję, tylko się nie da przyzwyczaić. Ale mimo tego, że uwielbiam mieszkać w Brazylii i najchętniej bym się stąd nie przeprowadzała, to są pewne rzeczy z Polski, za którymi tęsknię. I jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie, to posłuchasz o tym w tym vlogu.
Link powinien pojawić się tutaj, a jeżeli się nie pojawi, no to będzie jak zawsze w opisie.